A teraz przejdziemy do Zaostorma, moi drodzy, bo mamy kolejne newsy o DLC do Nightreigna i to jest o tyle ważne, że Nightreign może znowu nam wystrzelić, może faktycznie być duży hype na Nightreigna po Silksongu, a to dlaczego? Dlatego, że będziemy mieli rankedy w tej grze już niedługo. DLC do Nightreigna, na pewno dużo graczy powróci do gierki, teraz dużo graczy też będzie powracało właśnie przez rankedy, będziemy dużo grali, będzie hype na pewno, będę chciał topowy ranking wbić tam, bo jeżeli nie wiecie jak to ma działać, to będzie 5 po prostu rank, które wbijacie wygrywając lub przegrywając, oczywiście tracicie punkty i te punkty dzielą się na rangi, no klasyczek, więc będziemy chcieli wbić na pewno topową, żeby sobie zrobić taki challenge'ik, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale właśnie nie o tym razem, tylko o DLC-ku, który ma nam zagwarantować nowe postacie, nowe bossy i nowe bronie i miejmy nadzieję, że inne rzeczy również, bo ta gra potrzebuje więcej elementów do randomizacji, ta gra potrzebuje więcej losowości. Nightreign po prostu wielu osobom się troszeczkę nudzi, staje się zbyt powtarzalny, a dodatkowy content, właśnie dodatkowe rzeczy do puli mogą to zmienić. Także let's go. Alright, what's going on, guys? Elden Ring Nightreign has been pretty rich in content since its launch, with new things to do happening pretty much every month, and more updates on the way, all leading to the eventual DLC happening. Sprawdźmy, jak w ogóle wyglądają liczby Nightreigna, bo to jest też ciekawe zobaczyć sobie na wykresie to. Zobaczcie, jak to fajnie działa dla nich. Faktycznie mamy skoki popularnościowe, które kręcą się w podobnych wartościach. Całkiem nieźle to wygląda. Ludzie sobie wracają, po 100 000 graczy gdzieś tam około jest kręcone. Za każdym razem, jak jakiś nowy, mocniejszy boss się pojawia. Oczywiście jest to tylko 1/3 tego, co było na start, ale umówmy się, ta retencja graczy dalej jest całkiem niezła. W tym momencie 41 000 graczy. Ja uważam, że to jest naprawdę dobry wynik. Jak na produkt, który po pierwsze nie kosztuje mega dużo, on ma niższą cenę niż typowy AAA i do tego jest sklejką asetów z Eldena i z innych Soulsów, więc nie kosztował ich wiele. To był poboczny projekt, który pewnie tworzyła mała drużyna From Software i ja bym uznał to zdecydowanie za sukces. No ale te liczby mogą być wyższe, mogą być zdecydowanie wyższe i ilość graczy cały czas grająca, nie spadająca, może być znacznie wyższa właśnie dzięki rankedom i dzięki DLC-kowi. Mam nadzieję, że na DLC-ka zobaczymy wyższy pik, że tutaj będzie koło właśnie 150 000, 200 000 graczy, że trochę ludzi zdecyduje się nowe bossy porobić, nie? Sometime later this year. And I don't know about you guys, but I am loving the post-launch support for this game. We have the big Deep of Night update coming out next week, and before that arrives, I want to take a look at everything we know about the DLC so far, because surprisingly, we know a lot. We know the new Nightfarers that will be coming with the DLC, we know several of the new field bosses, we know the general overview of what the story of the DLC will be, and we know what the final boss is. Znaczy ja słyszałem, że w plikach gry faktycznie ludzie poodkopywali rzeczy odnośnie DLC-ka, ale nie czytałem o nich i nie widziałem ich, także jestem bardzo ciekawy, co my tu będziemy mieli. Bo zobaczcie, ile gracze nagle dostaną możliwości na rozegranie tego wszystkiego, nie? Jeżeli aktualnie masz 8 postaci i na przykład w DLC-ku zostaną dodane nowe 3, 4, no to by było fenomenalnie, nie? Różnorodność od razu większa gameplayowa. Już nie mówiąc o bossach. Now, if you're wondering how we know that, well, it's because From Software kind of shipped this all with the game in the last update we got, and now it's just fully public. You can find it on Reddit. There are articles about this information. So we've been sitting on this for a few weeks, but I wanted to wait until it was all public before talking about it. And obviously, in this video, I'm not going to be showing anything. I'm not going to be playing any audio. I will not even be reading from this directly. This will all be in my own words, describing things that I have seen from now public sources. Oczywiście niektórym może się to nie podobać, że Zaostorm nam tego nie pokaże, ale prawda jest taka, że Bandai Namco oczywiście zdejmuje takie materiały, które jawnie tutaj publikują content wcześniej niż on jest zapowiadany, wcześniej niż on jest pokazywany marketingowo, no bo to po prostu rozmywa hype ludziom i psuje w pewien sposób strategię biznesową, więc to jest oczywiste, że trzeba będzie to trochę wokół opowiadać. We're gonna break all of this down, but I'm gonna work in order from least spoilery to most spoilery. So if there's certain information you don't want to know about yet, I will give you a warning, and you can click off if you want to. So as we get started today, if you want to stay up to date on all things Elden Ring Nightreign, go ahead and hit that subscribe button, and now let's get into it. So we'll start off today, like I said, with the least spoiler information and just talk about when this is coming out. Now, we've known since even before the game released that DLC was planned to release sometime in Q4 2025. It was on the Steam listing of the game, but it hadn't been officially confirmed by Bandai or anybody until the most recent Katakawa report, which says down there at the bottom that From Software is currently developing Elden Ring Nightreign DLC, planned for release in fiscal year 2025. Znaczy, w ogóle to, że oni napisali na stronie Steama, kiedy będzie to DLC, mniej więcej,
więcej, że właśnie w 4. kwartale wynika z nowej polityki Steama. Jeżeli sprzedajesz swego rodzaju deluxe edycje czy season passy, które zawierają już in advance DLC-ka, to jesteś zmuszony do określenia mniej więcej właśnie daty premiery tego, żeby ludzie mieli chociaż pogląd na to, kiedy ten content dodatkowy dostaną. From Software się po prostu tego posłuchało, nie? Now, there's something very important to notice there. If you look immediately after that for the line about the Tarnished Edition that says planned for release in 2025, they actively differentiate between the year 2025 and the fiscal year 2025. So what does that mean? The fiscal year for 2025 for the Japanese companies goes until March of 2026. So that does leave them room to extend a possible release date all the way out to March of next year. Now, for me personally, I definitely don't think we're gonna have to wait that long. I highly doubt we go to the year anniversary of Nightreign without having the DLC on our hands. Zwłaszcza, że mamy jeszcze przeciek o tym, że Duskblotsy mają wyjść pod koniec marca. Oczywiście to wszystko może się zmienić i może to być tylko jakiś tam placeholderek. Potencjalnie to może być tylko placeholder, ta data premiery Duskblotsów, ale jeżeli byśmy założyli, że ona jest prawdziwa, no to miałoby sens wydanie DLC-ka do Nightreigna jakiś miesiąc, dwa po tym, jak dostajemy rankedy, czyli miesiąc, dwa po dniu praktycznie dzisiejszym, bo za tydzień wychodzi ranked mode, więc wydanie tego gdzieś w listopadzie i wtedy powiedzmy mamy czas parę miesięcy, gdzie fani From Software mogą sobie pograć w tego Nightreignika, mogą sobie sprawdzić gdzieś w międzyczasie Tarnished Edition do Elden Ringa i na początku przyszłego roku będziemy mieli Duskblotsy na Switcha. Oczywiście to nie jest tak, że w cholerę fanów From Software ma Switcha i kupi Switcha dla Duskblotsów, ale wiadomo, że firma musi też to uwzględniać jakoś i dobrze rozplanowywać, bo bez sensu by było tworzyć sobie samemu konkurencję, bo tak by było, gdyby został wydany DLC do Nightreigna, bonus do Elden Ringa i jeszcze do tego Duskblotsy gdzieś w ciągu miesiąca. To by się samo nawzajem zjadało zasięgowo. But if we're purely sticking to official information, then the DLC is going to release sometime before March of next year. And that's what we know on the official side of things. Now that's really all I want to say about that right now because we have so much else to get through. But look for a release date anytime between the holiday of this year and March of next year. Now the next thing I want to talk about is that many of the new field bosses were listed as coming to the DLC. So these are going to be new camps on the map, new POIs, and new roaming bosses. I really don't think these are that spoilery. This is mainly all Shadow of the Erdtree content. But of course, here's your warning. Now these are likely just going to be the POI bosses, not anything super major here. But we have confirmed Mesmer Soldiers, we have Blood Fiends, Spider Scorpions, Inquisitors, Lionhead Imps, and the Ghost Flame Dragon. Now the only one of those that feels like it might be a roaming field boss is the Ghost Flame Dragon. The rest of them seem like they might just be little camp or POI enemies. Now other bosses that I think we could see make a return, although are not confirmed, are the Divine Beasts, Dancing Lions, things like the Furnace Golems, the Red Bears, Death Knights. I would like to see those make a return too. Now unfortunately I do think they're gonna fall... Death Knights mega się nadają do Nightreigna. Lew to jest walka dość wymagająca, ale w sumie obszarowa, więc fajnie by działała w towarzystwie dwóch innych graczy. Ten boss mógłby sobie nawet nieźle radzić, więc byłby wyzwaniem. The pattern they did with the base game and not include any of the remembrance bosses, as unfortunate as that is. I think Rolana, even Mesmer would be fantastic to fight in Nightreign. We're definitely not getting PCR. The only one I could really maybe see them adding is Commander Gaius. Maybe the Shadow Tree Avatar, because at least those two wouldn't really affect the lore if there were multiple of them, because that was the justification for the base game not having any of the main remembrance bosses. But we'll just have to wait and see on those. Alright, now we're going to get into the real spoilers. We're going to be talking about the new Nightfarers. Now, let me go ahead and say this up front. There's a big chance that the information we know of so far does change by the time the DLC comes out. And there are a few things that I do think are going to change, but we'll talk about that when we get there. Here is your spoiler warning for the Nightfarers. The first one that we know of so far is currently codenamed Buffer, likely referring to the ability to buff teammates. But the references to this character call him the Scholar, or Academic, which could imply a connection to Glintstone and Raya Lucaria in the context of Elden Ring, but I kinda doubt that. To me at least, it seems like buffs and debuffs are more of a faith thing, and we already have a Glintstone magic character in the game in Recluse. But currently the main weapon for this character is thrusting swords or rapiers. Bit of an odd choice, but again, subject to change. We also do have reference to the character's skill and art. The skill at least currently only says that it straightens the camera, which is probably just some kind of placeholder, definitely not going to be the actual skill we get shipped with the DLC. But the art, however,
however, says that it binds enemies together. Now when I read that, I think what's gonna happen is that it creates a field where damage is transferred to all enemies within that field. To by było giga OP. Bardzo, bardzo dobra postać by to było. I w ogóle fajny archetyp postaci. Buffer. To jest podgranie teamowe. Pewnie byłoby ciężej tym grać solo, chociaż z drugiej strony ten skill brzmi potężnie. Jeżeli możemy rzucić sobie pole na cały obóz, zadawać obrażenia jednemu ziomkowi i one wszystkie są w iluś procentach lub całkowicie transferowane na pozostałych, to przyspiesza clear bardzo, nie? To będzie skillowe wykorzystanie tego, żeby jak najwięcej i jak najszybciej sfarmić. To brzmi dobrze i to brzmi jak coś, co From Software mogłoby wymyśleć. Brzmi to po prostu spójnie z Nightreignem, więc jestem w stanie nawet uwierzyć w ten przeciek. It makes me think of like the Hunter Tether from Destiny. If you played that, you know what I'm talking about. But in Destiny, the Hunter Tether stretches out and attaches to enemies in an area, kind of holding them in place, and transfers damage to everyone tethered. But it also casts a debuff on an enemy, so it's not useless when you're only fighting one enemy like in a boss fight. If all the buffer's ultimate does is just transfer damage to all enemies attached in that field, then that would be useless in a one boss fight. But if it also casts a debuff, that will not only be on brand for the character, but be extremely useful against a Night Lord. So that's just where my mind goes when I'm reading this. Now we have almost 8 minutes of dialogue from this character, and we get to learn quite a bit about his backstory. We have reason to believe he's not just a human, as he consistently refers to his kind, saying things like, I hope I can carry on the legacy of my kind. But he's on a quest for vengeance and has a deep hatred for the main antagonist of the DLC, who I'm not going to name yet. But Buffer also has a habit of making tea, which he offers to the player several times. But he does also act like a scholar, with references to reading old books and wanting to learn the stories of the other Nightfarers. But that's really all the specifics we can pull from this audio. It's a lot of talk about victories, about battle, about wanting to defeat the main antagonist, which I'm sure will make a lot more sense in context when the DLC actually drops, but on its own, there's not a whole lot to glean here. A ja będę szczery, że lorowe informacje z Nightreigna mnie tak mało interesują. Totalnie nie jestem wkręcony w to. Zwłaszcza, że to nie jest kanoniczne. Jakby gdyby to rozszerzało jeszcze lore Elden Ringa, no to wtedy pewnie, ale tak to ciężko mi to traktować jakoś w 100% poważnie. Aczkolwiek fajnie, że From Software nawet tutaj stara się robić te rzeczy, bo słyszałem, że same te questy, które możesz postaciami zrobić i nagrody z nich są bardzo fajne. As for the other Nightfarer, we don't know quite as much, but we know a bit more about how the gameplay mechanics of this character will work. The code name of this character is Attacker, but references to the character call him something like Mortuary, or a word referring to death or graves. Now this Nightfarer has the primary weapon of hammers. Maybe that includes things like flails or maces, I don't know, but hammers on its own feels a bit weird. The skill for this character puts it into a state where the next attack will do an auto dodge and a follow-up counter, allowing you to survive any attack it seems like, and dish out some free damage. The ultimate is called Blink Stage. We don't yet know exactly what it does, but it can be charged, kind of like Wilder's ultimate. There were also parameters for this character's Remembrance Quest, and the Remembrance Quest involves fighting each of the other Nightfarers. So to me, it kind of sounds like this character will be some kind of like Grim Reaper, where you're trying to bring all the Nightfarers to the grave in some form. And this one's pretty weird to me because hammers as the primary weapon doesn't seem like it's going to be Kurwa, bardziej bym widział faktycznie jakiegoś żniwiarza z kosą, gdy była postać pod kosę i miała jakieś mechaniki, które kosztują ciebie twoje zdrowie zamiast many. Ja uważam, że to by było fajne. W wielu grach, jakichś mobach czy hero shooterach mamy postacie, które wykorzystują swoje zdrowie jako zasób. To by mogło się całkiem ciekawie sprawdzić. Maybe there's a very specific new moveset with these hammers that makes them a lot better. I sure hope so, because otherwise, Raider just seems like a better option. I mean, he's already a strength character. You have a counter ability that lets you survive any attack and dish out damage in return. I just wonder what the utility here is, to where I would use this attacker character over a character like Raider. Because colossal weapons have much more range than hammers, dish out much more damage, and stun bosses much better. So I do think there's one aspect of this Nightfarer that's going to really change the game that we just don't know about yet. But we'll just have to wait and see on that. But out of these two that we know of so far, how are you feeling about them? I can definitely see the utility with Buffer. I've really been waiting for a character that focuses on buffs and debuffs and potentially healing allies. And I did think that was a niche that was kind of missing from the gameplay loop in Nightreign. I'm not sold on Attacker yet. Definitely going to have to see something else to make me want to play that character, and I hope we do soon. Okay, so now we're going to talk about kind of the story that's depicted in the DLC, the little bit we know, and the main antagonist, who is likely going to be the final boss. So here is your spoiler warning for this. This information is primarily gleaned from the... Ale mnie to wkurza, że my już znamy tak naprawdę informacje o final bossie DLC. Tiltuje mnie to.
Ale ja wiem, że i tak nie powinienem teraz nagle wyłączać tego filmu, bo za tydzień ktoś przyjdzie i mi powie, a wiesz, że final bossem w tym będzie ten i ten? I tak to sobie obejrzę, no już trudno. Szkoda, że to wycieka po prostu. He appears to have a deep hatred for the antagonist, called the Dreglord. He describes the Dreglord as a mass of souls, an amalgamation of the flesh, bone, and blood of the fallen, with power that he describes as rivaling Holstor. Now, it seems like in a similar sense, defeating the new Night Lords of the DLC will eventually reveal the Dreglord, and it does seem like the Dreglord is described as the primordial Lord of Night, who is the source of Night itself, apparently more so than Holstor. Now, this gets my brain turning, speculating on what this boss might be. What form is it going to take? But I doubt it's going to be done in a cop-out way where it's just kind of a combination of all the other Night Lords. I just don't see them doing that. But the name Dreglord does kind of imply a mass of many things. And the description on its own makes my mind go to something like the Rotten from Dark Souls 2, but I know it's not going to be the same thing. They're going to have to make it much more epic than that. I would also like to see the story be a bit more in-depth than just, kill more Night Lords, kill the Dreglord, and that's it. But as it stands right now, that's what we have. We don't have a whole lot of details, but that name and description is enough to get you thinking for sure. But what do you think about the Dreglord? What do you think it's going to look like? Ja słyszałem o nazwie Lord of Terror, to brzmi nawet lepiej i bardziej From Software'owo, Władca Terroru. To też by było ciekawe, może jakaś mechanika Fira by była. No to ciekawe, gdyby dodali nowy status efekt, nie? W gierce. How hard of a boss do you think it'll be? As always with From Software, I'm sure it's going to be the hardest boss in the game, but I'm ready to fight it. But currently, that is everything we know about Elden Ring Nightreign's DLC. I'm sure whenever this new Deep of Night update comes out, they're gonna drop a lot more information about it. That's just been the pattern so far with this game. Znaczy ogólnie z tą grą jest tak, że oni w jakichś trailerach i innych rzeczach, jak już zaczną się pokazywać, to praktycznie wszystko wypuszczają. Oczywiście Final Bossa nie pokażą i to jest fajne i mam nadzieję, że on nie wycieknie wcześniej. Błagam From Software, nie spieprzcie tego, bo z Holstorem było naprawdę spoko i faktycznie trzeba było sobie tę grę przejść, żeby tego bossa zobaczyć, ale te podstawowe bossy raczej będziemy znać dość szybko, no i postacie, to jest przede wszystkim ciekawe, nie? Czym będziemy grać w tym DLC-ku? Oczywiście to nie będą jedyne, starymi też będziemy mogli i to w ogóle jest dla mnie interesujące. Czy content z DLC będzie zarezerwowany tylko na te wyprawy związane z bossami dodatkowymi? Czy jednak te rzeczy będą się nam przeplatać również w wyprawach z podstawki? Pewnie nie, bo to by spowodowało konflikt z ludźmi, którzy mają DLC i z ludźmi, którzy nie mają DLC i jak oni mają grać razem i tak dalej, więc domyślam się, że DLC-kowe podejścia będą miały rzeczy DLC Shadow of the Earth 3, a inaczej to będzie po prostu odrębne. Trochę szkoda. Zmarnowany potencjał na poszerzenie puli wszystkich rzeczy po to, żeby było więcej permutacji, więcej losowości w tej grze. Tak czy inaczej, no kurde, liczę na to, że tego kontentu będzie dużo, nie? Pewnie nie będzie go tak dużo jak w podstawowej grze, no bo to jednak dodatek, ale oby to nie było tak, że to będą 2 dodatkowe bossy, tylko raczej 3-4 bym widział. Like it or not, it is what it is. There are still quite a few things I'm wondering about and I'm surprised we haven't seen yet that I really hope are included with this DLC. The main of those being the new weapons from Shadow of the Earth Tree. Because I feel like right now in the base game of Nightreign, the weapon pool feels so stagnant. You get the same weapons every single time, and there's a lot of them I've straight up never seen, and I've got well over 100 hours in this game. Star Scourge Great Swords, Malekith's Black Blade, Blasphemous Blade. I played Wilder for pretty much all of my time on this game up until recently. Never saw any of those weapons. And he is primarily more weighted to receive greatswords. And I was a bit surprised that these 2 new Nightfarers are not making use of the new weapon types that came with Shadow of the Earth Tree, which kinda has me thinking we straight up might not see them in the DLC. I really hope that's not the case. I'm gonna be really disappointed if the weapon... Jeżeli broni z DLC-ka nie będzie, to jest totalny miss ze strony Fromu. Powinny być. Inna sprawa, że to wszystko, o czym Zajostorm mówi, wynika z zasadniczego problemu Elden Ring Nightreign, czyli tego, że ta gra bazuje na seedach, czyli każda modyfikacja mapy z każdym bossem ma tylko kilka ustawień i te kilka ustawień ma w sobie wpisane bossy, które będą, ma w sobie wpisane itemy, które będą i to jasne daje nam pewne poczucie losowości, pewną iluzję, ale tego nie ma zbyt dużo. Jeżeli w tę grę włożyłeś 100-200 godzin, to widzisz wzory, widzisz paterny, widzisz najbardziej optymalne ścieżki, bo znasz te mapy. Wiesz, że jeżeli kościół jest tutaj na dole, to i to tu będzie to, ten boss będzie tutaj, prawdopodobnie bossem będzie to. Widać to było zwłaszcza po tych mocniejszych wersjach bossów, bo jeżeli na przykład odpalało się Noklateo, miasto, jako modyfikację mapy na Gladiusie, no to tak naprawdę miałeś chyba 2 ustawienia mapy tylko, albo jedno, wręcz, w którym zawsze był Commander Nile, w którym zawsze było coś tam jeszcze i praktycznie zawsze mogłeś dostosować swoją rozgrywkę do tego. To nie jest dobre, jeżeli my wiemy zbyt dużo. Nightreign, przynajmniej marketingowo nawet
nawet też bazował na tym, że trzeba będzie się adaptować, że trzeba będzie pod losowość grać, że trzeba będzie szybkie reakcje i decyzje podejmować, a jednak tak nie do końca jest. Weapon pool is not expanded, but that is a point of concern as of right now. Also, more Dark Souls bosses. Honestly, I keep forgetting they're in the game because there's only 5. So I really hope the DLC expands that catalog. To też takie kurde, trochę zachachmęcone, przyszpącone ze strony Fromu było, bo widzieliśmy to, że wraca kurde Smelter Demon, wraca Centipede Demon, wraca tancerka, wiecie, były te wszystkie newsy i myślimy sobie, jacie, ale będzie wielki powrót jakichś pontifów, Demon Prince'ów, co ty, tego nie ma. Jest 5 bossów z Dark Soulsów, a naprawdę dużo z nich nadaje się do tego, żeby można było z nimi powalczyć na koniec każdej nocy. Jest mega dużo kontentu, który mogliby z innych gier zaczerpnąć i wrzucić go tutaj i ich to nie kosztuje praktycznie nic. Significantly. And the other thing we don't know about yet is 6 jest? No, to 6. Hopefully No we ale get to at least mało. one in the DLC, but we'll just have to wait and see on that. But what do you make of all this information? How do you feel about it? Are you happy with the new Nightfarers? Do you like the prospect of the Draglord? Y'all let me know down below. With all that though, if you enjoyed today's video, be sure to leave a like on it and subscribe if you're new around here, and I will catch you in the next one. Ja liczę przede wszystkim na to, że ostatni boss będzie czymś, z czym ludzie faktycznie będą się zmagać kilka dni. Z Librą tak było, że naprawdę długo z nim walczyliśmy, więc oni mają faktycznie potencjał na to, żeby zrobić coś trudnego. Mam nadzieję, że nie będzie to tak zrobione jak Libra, bo Libra był trudny przez to, że miał masę samonów po prostu. Oby to nie było tak wieśniackie, ale żeby zrobić naprawdę rozbudowany moveset, dużo potencjalnych możliwości, na przykład Holstor miał to w sobie super, że on co tak naprawdę rundę trochę innym żywiołem włada, więc zaskakiwał, troszeczkę inaczej się z nim walczyło. Przez to da się tego bossa urozmaicić tak, stworzyć jakieś wyzwanie dla społeczności, żeby faktycznie te kilka dni ludzie ze sobą grali, teamy znajomych i nie tylko losowych graczy, żeby próbować pokonać naprawdę duże wyzwanie, co mogłoby się stać takim pamiętnym wydarzeniem na linii czasu From Software'owych fanów, nie? Żeby to nie był boss, który faktycznie zostanie pokonany po jednym podejściu i do widzenia. To jest dla mnie ważne. No ale nic, fajne newsy od Zaya Storma.